Dzisiaj coś takiego w tym odcinku. Pulse Dive, urządzenie z Nocta Macro, czyli nowy pinpointer. To jest jeszcze sample, czyli nie do końca urządzenie produkcyjne, ale myślę, że nie będzie się w zasadzie niczym różniło. Może jakieś drobne elementy będą inne. To muszę zaznaczyć, on ma po prostu naklejkę. Urządzenie do 60 metrów wodoodporne, co jest w ogóle rzadkością. W cenie $119. Z tą jedną głowicą możecie dokupić sobie cewkę do nurkowania czy do przeszukiwania jakichś większych elementów. I dodatkowo możecie kupić to urządzenie w wersji od razu z tą sondą za $189. Urządzenie jest do 60 metrów wodoodporne, to co powiedziałem. To jest ewenement, można w trybie do nurkowania z niego korzystać. Głowice są wymienne, my zaraz to wszystko pokażemy, ale przede wszystkim urządzenie łączy się bezprzewodowo, poza tymi 60 metrami, łączy się bezprzewodowo z zielonymi słuchawkami, które są w zestawie z Amfibią. Niestety z Macro Multicruiserem są niebieskie, więc tutaj trzeba będzie dokupić słuchawki. To jest jednak minus tego urządzenia. Urządzenie alarm zgubieniowy ma tryby regulacji mocy, czyli możemy sobie ustawić czułość. Ma tryb pracy taki, że jest latarka, oczywiście, co jest standardem w pinpointerach, ale możemy także ustawić wibrację, możemy ustawić sobie sam dźwięk. Także no, jest tu sporo różnych rzeczy, no i to jest urządzenie impulsowe. Co to znaczy, że to jest urządzenie impulsowe? To znaczy, że to urządzenie w trudniejszych warunkach będzie pracowało, będzie głębsze, będzie miało lepsze zasięgi. Pewnie będzie krótszy czas pracy baterii, która tu jest zintegrowana. To pewnie będzie minus, ale pytanie, ile to będzie godzin, czy 20, czy 15, czy 10, tego nie wiemy, to musimy sprawdzić. Urządzenie jest ładowane przez USB, także przy tej cenie myślę, że w tym momencie konkurencji specjalnej to nie będzie miało. Wreszcie przyciski są z boku, co jest dużą zaletą. Można sobie spokojnie, ktoś jest lewo-praworęczny, oczywiście wtedy trzeba zmienić położenie, radwarka jest od spodu, chyba że ktoś będzie palcem wskazującym obsługiwał, po prostu obsłużyć to urządzenie. Teraz pokażemy, jak ono jest wykonane do kamery, jak się zmienia te głowice i potestujemy je dla Was po prostu dzisiaj. Ładowanie. Złącze USB, standardowa ładowarka albo z komputera. Dodatkowo, O-ring. dokładnie, dodatkowo można dokupić to, jeszcze pokażmy ten korek. Ten korek można dokupić z wersją z otworami, żeby można było lepiej słyszeć dźwięk, jeżeli nie nurkujemy z urządzeniem. Z tym korkiem do 60 metrów to urządzenie, tak podaje producent, w tym momencie jest gotowe do pracy. Przewód USB. Zwykły, najzwyklejszy w zestawie. Czyli można użyć każdego dowolnego, jakby zginął, oczywiście, to jest duży plus. Idzie z komputera, z ładowarki telefonowej. Wymiana. Osłonę mamy w tym momencie dokładnie na czubku tego pinpointera. To jest w zestawie za $119 i to jest złącze magnetowe z o-ringiem. Widzicie napis sample, to jest jeszcze prototypowe urządzenie, tak jak mówiłem na samym początku. Dosyć gruby o-ring. 2 o-ringi dokładnie i złącze. I ta sonda w zestawie za $119 nie jest dostępna, ją sobie trzeba dokupić, chyba że kupicie zestaw od razu za 189, to macie z tą sondą. Idealna do nurkowania, do przeszukiwania strychów, jakichś kamiennych posadzek, tego typu rzeczy. To jest urządzenie impulsowe, więc ono się właśnie przy kamieniach, przy takich rzeczach lepiej sprawdzi niż VLF. No i zasięgi będą zdecydowanie większe. My zaraz zrobimy jakiś test, zakopiemy, zobaczymy jaka jest reakcja, na jaką głębokość. Osłona Pokaż do z boku. zdjęcia. Mhm. Łatwa, żeby sobie wyczyścić pod spodem, raz na jakiś czas przemyć. Ja specjalnie sprawdzałem, jak to się zachowuje w wodzie. Jest przez chwilę moment taki niepokojący, uciekają bąbelki powietrza, stąd ja się wystraszyłem, że jest jakaś nieszczelność. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to jest osłona. Pod spodem zdjąć? Może zdjąć, ona jest na zaczepach, ona się ciężko Tak, zdejmuje, jest... także jej łatwo nie zgubicie. Nie wiem, czy ją tak łatwo zdejmiesz teraz, w tym momencie jest dość chłodno. No właśnie, ale w każdym razie tu są zaczepy, a od spodu wszystko ładnie jest zalane żywicą, także fajnie to wygląda, tak w miarę solidnie. Osłona, dokładnie, to jest też ważne, że osłonę ma urządzenie. Nawet ma taką wypustkę tutaj do rozgarniania delikatnego ziemi. Przyciski. 3 przyciski macie tutaj dostępne. Włącznik return, czyli możecie przestroić do urządzenia, do danego miejsca, żeby skalibrować urządzenie.
funkcje, czyli zmiana po prostu pracy, wibracje, dźwięk i tak dalej. Tutaj jest latarka. Można oczywiście ustawiając, naciskając w sekwencjach różne przyciski, zmieniać sobie inne funkcje, czyli tryb do nurkowania, gdzie przyciski są nieaktywne i wtedy się do góry nogami trzyma urządzenie z tą dużą sondą. Możecie też odstroić urządzenie impulsowe, bo wiele osób tutaj pisało, że no to urządzenie impulsowe zakłóca wykrywacz i tak dalej. W tym urządzeniu można odstrajać się od częstotliwości 3 kHz, jaka jest częstotliwość pracy tego urządzenia i po prostu nie będzie zakłóceń ani na wykrywaczu, ani na pinpointerze, ani zewnętrznych zakłóceń, jeśli będą wpływały na przykład na pracę pinpointera. Pokaż jeszcze z tyłu, bo tutaj mamy oczko. On jest gumowany w tej części, to też jest ważne. Tu mamy plastik, on jest gumowany, mamy także oczko do zamontowania po prostu smyczy i kabury, która jest w zestawie. My taki zestaw fabryczny dostaniemy niebawem od producenta. Zobaczymy czy to będzie ta wersja Scuba z obiema sondami, czy ta właśnie z wersją tylko z samym pinpointerem, do której można dokupić tą drugą sondę. Macie jeszcze tutaj wskaźnik poziomu baterii. To są dwie diody, czerwona i zielona. W zależności od tego, jak jest rozładowane urządzenie, pokazują Wam stan. Czyli dwie diody pełny stan, jedna dioda zielona połowa, dioda sama czerwona to jest stan rozładowany. Urządzenie po zagubieniu, po chyba 5 minutach zaczyna migać latarką i wydawać wibracje i dźwięk, jakbyście zapomnieli. Tu macie z przodu latarkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj niestety dość niefortunną rzeczą jest to, że jest ta osłona w świetle latarki. To jest dla nas pierwsza wada. Pokaż, jak będzie wyglądał za chwilę, porównamy do innego urządzenia, jeśli chodzi o wielkość. 200 chyba 50 gramów to jest na stronie producenta, 400 ileś waży z większą sondą. Tu mamy do porównania urządzenie Minelabowskie nasze przechodzone, tu Mariusz używa, Garretta. Ja się obawiałem trochę o rozmiary, bałem się, czy to nie będzie wpływało na coś. Rzeczywiście on jest minimalnie większy, ten pinpointer, to ze 3 cm jest różnicy. 3-4 cm jest różnicy w długości. Nie powinno to jakoś specjalnie przeszkadzać, ale no jest to jakaś różnica mimo wszystko, trzeba o tym pamiętać. Nawet włączyłeś Garretta, to nie ma znaczenia. No jest różnica w wielkości tych 4 cm. 3,5-4 cm bez osłony, jak ktoś chce chodzić. Różnicy wielkiej nie ma, czyli ta osłona jest praktycznie do samego końca. No, 1,5 grubości korka jest. Jak on leży? Poręczny jest w miarę w ręku, jest gumowany, więc ja mam duże dłonie. To dla Ciebie taki większy będzie lepszy, jest no tak. Tak samo wygodny, tak naprawdę, jak ten. Mało tego, on jest tutaj grubszy, co mi osobiście nie przeszkadza. O, może tak. Myślę, że design już w tym momencie i jakość wykonania zaczyna doganiać powoli te marki, które są topowe. Ty używałeś trochę tego urządzenia, powiedz coś w ogóle na ten temat, bo ja nie miałem okazji, ty byłeś beta testerem w tym wypadku i miałeś okazję w ogóle go sprawdzić. Znaczy... Jakie są minusy przede wszystkim, od tego zacznij. Jakie są minusy? No mówię, to pierwsze uczucie, jak zaczęły mi uciekać bańki powietrza z tej okrągłej cewki, więc był przez chwilę strach, że zniszczyłem urządzenie. Kurczę, no działa. Szczerze mówiąc, tak na pierwszą chwilę wielkich minusów, takich przeszkadzających mi nie zauważyłem. W poręczności, w wygodzie trzymania, jak to wygląda w ergonomii? Dobrze. Przyciski jesteś w stanie wszystko obsługiwać? Jest wszystko pod ręką, pod palcem u mnie. Pamiętajcie, tu jest jedna rzecz, która może wielu osobom nie pasować, że jeżeli chcecie zmienić na przykład czułość, to tutaj trzeba wcisnąć 2 przyciski. To nie jest tak jak w Garretcie, że przytrzymujemy dłużej jeden przycisk. Trzeba to robić na dwie ręce i tyle. Tak, to jest jedyny mankament jakby w tym momencie, bo trzeba wypuścić wykrywacz z ręki, ale generalnie i tak 90% czasu chodzi się na maksymalnej czułości albo na jakieś ustawionej. Ja na przykład w Garretcie bardzo rzadko zmieniam, chodzę na maksa i tyle. Zaraz zobaczymy, jakie będą osiągi. Mariusz potestuje. A ty testowałeś w wodzie w ogóle? Tak, zasuwałem z tym w wodzie. No, wyciąga i na tej końcówce i na tej końcówce do pływania wyciąga fajnie, bo kolega Andrzej nauczył mnie jednego fajnego myku, jak przerobić wykrywacz w ogóle, który nie ma funkcji pinpointera, ma pinpointer. Jak już namierzymy cel, to on pionowo cewką sprawdza. Sekundę. Na krzyż, tak. W ten sposób. I na przykład używając tej cewki w tym wykrywaczu, w tym pinpointerze, namierzałem cel
Stawiałem go na pionowo i wiedziałem idealnie, gdzie ten zardzewiały gwóźdź leży. Tak, to jest dobry patent na krzyż, się sprawdza wąską krawędzią, bo wtedy ten sygnał tak nie płynie, jesteś w stanie namierzyć. Dobra, przejdźmy może do testów teraz, pokażmy jak wyglądają dźwięki, jak wyglądają funkcje, przełączymy. Po włączeniu możecie szybko dokonać retuna, czyli przyłożyć na przykład do ziemi i nacisnąć przycisk. Na ułamek sekundy jest taki efekt, że on będzie po prostu się dokalibrowywał, ale wciskając przycisk F i A ustawiamy sobie tutaj jakby moc. W tym momencie on jest na wibracjach, więc tego nie słychać. Ja przełączę teraz tak, żeby było... O, teraz będzie słychać dźwięki. To jest najmocniejszy. Jedno piknięcie, 2 piknięcia, 3 piknięcia, 4 piknięcia i najmocniejszy, najdłuższy sygnał. Czyli funkcją F zmieniacie funkcję, czyli wibracje, prawda, albo dźwięki i wibracje. Tu macie retune, czyli przestrojenie w tym momencie tego pinpointera, a trzymając oba zmieniamy sobie zakres mocy. Także to jest jakby w tym momencie trzeba użyć 2 rąk, tak jak powiedziałem. Może być to pewnego rodzaju wada, ale kosmetyczna wada. Dobra, Mariusz położę rzeczy. Zobaczmy w ogóle jak w powietrzu jaki jest zasięg może. Chociaż jest to tylko taki pozorny test. Ok. No to już jest zasięg dobry. Odkręć jeszcze z tyłu korek, bo w tej wersji jest korek z otworami i zobacz czy teraz będzie, bo teraz będzie zdecydowanie głośniej. Do wersji lądowej po prostu można sobie dokupić taki korek, który powoduje, że urządzenie nie jest wodoszczelne, ale jest głośniej zdecydowanie. No, to jest ta różnica. Zdecydowanie. Ale oczywiście macie wibracje, więc to jakby jest, to jest kosmetyka, ale jak ktoś lubi mieć duże, głośne dźwięki, żeby urządzenie wydawało, chociaż w dzisiejszych czasach myślę, że to nie jest raczej rzecz polecana. Gwóźdź. No, zasięgi są naprawdę bardzo przyzwoite i zacne. Myślę, że trochę lepsze niż w zwykłych VLF-ach, ale minimalnie. Zakopiemy sobie coś za chwilę i zobaczymy jak to będzie reagowało. No, jakiś medalik, tak? Nie. Nie, to jakaś jest kawałek, jakieś ozdoby. A zobacz z boku jeszcze te... A w pionie? No wszystko tutaj działa jakby bez jakichś specjalnych trudności. Dobrze, przystąpimy do testu i myślę, że zakopiemy coś i zobaczymy jakie będą po prostu tego efekty. Wrzucamy łuskę. Zobaczymy czy z jakiej głębokości to mniej więcej będzie chciało w ogóle tą łuskę namierzyć. Weź zwykły pinpointer. No nie, to trzeba włożyć go na 5 cm, żeby on widział dopiero. No to jest ciekawie. No to jeszcze tak może czubkiem sondy nie namierzysz, bo to jest słaby sygnał. Musiałbyś odgarnąć trochę. No to gdzieś na 10 cm jest zakopane, to wiadomo, że to nie są jakieś niesamowite osiągi jak na pinpointer. No to musisz zdecydowanie głębiej ułożyć. Tu jest takie wcięcie. Bagnetowe połączenie, tak, dokładnie. I tu. Maksymalny tryb pracy, tak. No to zdecydowanie jest głębsze, ale weźmiemy jeszcze gareta z ciekawości. Tylko ja tego gareta przestawię i zobaczymy co z garetem. Mamy gareta na maksymalne ustawienie. Na 3, ok.
Niech wyjdzie z trybu. O, Gareth widzi. Proszę bardzo. I to całkiem nieźle. No. To Majnlawowski już nie widzi tutaj tego. Potrzebuje zdecydowanie. A ty masz go na maksymalnej czułości? Na maksymalnej? No. Czyli tutaj jest tak jak marchewka garetowska. No to jest łuska oczywiście, więc jakby ta łuska nie jest elementem jakimś bardzo małym, ale jest nieźle. No i sygnał narasta, to wszystko działa tak jak trzeba. No, jest to dobrze zrobione, poprawne urządzenie. No. Namierzaniem też widać, że nie ma problemu. I teraz jeszcze jedna zaleta takiego urządzenia nad tym moim. Dla wszystkich, którzy lubią mieć sprzęt czysty, pachnący, wsadzamy go w domu pod kran złożonego. No, może nawet do zmywarki można było go włożyć. Nie no, bez przesady. Chemii nie. W instrukcji nie może być chemia. Wrzucamy go pod kran, spłukujemy wodą, ewentualnie miękka szczotka, zmieniamy końcówki, robimy dokładnie to samo. Chodzi o to, żeby nie zalać tych złączy. Tak, to jest istotne. I tu w środku. I pinpointer nie wygląda tak, jak wygląda mój. Czyli złachany, widać kilka ostatnich wypadów na nim. Niestety ja boję się go w ten sposób wyczyścić pod wodą, dlatego że no jemu to dziurki w głośniku. Tak, jemu to zaszkodzi, to nie jest wodoodporne. Tutaj niby jest jakiś o-ring, ale no to jest bardziej na wilgotność niż na wodę. Tak, dokładnie. na wilgoć, dokładnie na deszcz, na tego typu rzeczy. Także jest to też według mnie duża zaleta. Ale posłuchajcie, tu chodzi o co innego, to co tam jacyś już ludzie piszą pod filmami, że to jest wszystko bez sensu i tak dalej, bo to urządzenie to pewnie nie będzie działało. Jak widać ono działa, natomiast na to urządzenie składają się przede wszystkim cechy produktu, czyli niska cena relatywnie do możliwości. Mamy bezprzewodowe urządzenie, które bezprzewodowo łączy się ze słuchawkami do 60 metrów, czyli już nurkowie mogą się tym urządzeniem zainteresować. Mamy zmienną głowicę, możemy sobie kupić takie urządzenie w tej wersji, którą ty masz teraz w ręku, ale możemy kupić w wersji Scuba od razu z 2 głowicami. Także mamy możliwość rozbudowy tego urządzenia. Urządzenie jest impulsowe, czyli lepiej sobie radzi w ciężkich warunkach, to co mówiłem na początku. Ma przełączaną jakby czułość, można odstrajać się od częstotliwości, nie ma tego problemu w większości wykrywaczy i pinpointerów, że często jest tak, że pinpointer potrafi zakłócać po prostu pracę wykrywacza i odwrotnie, także to też ma znaczenie, ale głównie pinpointery zakłócają pracę wykrywacza, głównie impulsowe to też się zdarza. No i co? No i do tego macie latarkę, macie wszystkie te funkcje, macie jakiś holster, no macie pełne urządzenie, no to jest dużo mieć uniwersalną jakby rzecz w tym momencie w cenie takich urządzeń markowych na rynku. No będzie mniej więcej tyle kosztowało w tej wersji z 2 sondami. Myślę, że $189, jak się doda wszystkie podatki, pewnie około 800 zł. To w firmie Green Camo musicie się pytać o to. Oni wam powiedzą, jaka będzie cena sprzedaży. Ja w tym momencie nawet tego nie wiem, testuję tylko urządzenie jako beta tester tutaj z Mariuszem. Piszemy jakieś swoje opinie do fabryki, żeby to urządzenie jeszcze było lepsze i mieć wpływ po prostu na jakieś wady tego produktu i go rozwijać. Ale jak patrzymy na poprzednie urządzenie Nokty, które miało przyciski na korku i się bardzo ciężko je obsługiwało, bo trzeba było je obracać. Ja tak na to zwracałem uwagę, że trzeba obracać to urządzenie w ręku i to jest niewygodne, bo ruszacie w nim na polu. No to widać, że firma wyciąga wnioski. No i daje urządzenie ładowane przez USB z zintegrowanym akumulatorem. No naprawdę jest to fajne rozwiązanie. Nie wiem, powiedz co jeszcze o tym sądzisz na koniec i nie przeciągajmy tego testu. Tak, jak się nazywa to urządzenie, co używałem z fajką? Vibratector, tak? Vibratector, tak. No więc miałem okazję w ciepłej wodzie na południu Francji i we Włoszech pływać, snurkować z tego typu urządzeniem, tylko z tym starym Vibratectorem. I uwierzcie mi, jest to bardzo przyjemna, fajna zabawa. Ja bardzo dobrze się bawiłem, a przy okazji coś tam z tej wody wychodziło. Używałem go w ten sposób, że zasuwałem sobie jak zwykłym wykrywaczem po piasku, oddychałem przez fajkę, łapą wygrzebywałem to, co się działo w ziemi, bo akurat piasek był taki, że na to pozwalał. Bardzo fajna zabawa, wszystkim polecam. Jeżeli ktoś
Tak, można ma zabrać możliwość. na wakacje dać, a przede wszystkim dzieciom to można dać, bo to jest małe, lekkie urządzenie, nie trzeba dawać A całej nie wygląda sztycy. na takie, że się od razu zepsuje. Ono sprawia wrażenie naprawdę solidnego produktu. A mówię przy okazji, biorąc coś takiego, nie wiem, czy na jakieś Karaiby, czy no wiadomo, jeździmy na różne wycieczki, tak? Nie wszyscy jeżdżą w góry, nie wszyscy lubią biegać z plecakiem. Są ludzie, którzy lubią pojechać sobie na plażę. Dokupujemy za grosze fajkę i maskę, albo nawet wypożyczamy w takim hotelu. Takiego pływania nikt nie ma prawa nam zabronić tak naprawdę, gdyż już jesteśmy w wodzie, już nikomu nie przeszkadzamy, a może się okazać, że z wielką korzyścią taka zabawa się zakończyła.